moja rozgrzewka, nie żartuję. Rozgrzałem się już na siłowni, rozciąłem dwugłowę do tego ćwiczenia, bo tu mocno ciągną troszkę barki na gumach i nie rozgrzałem się jakoś specjalnie do tego ćwiczenia, ponieważ zaczynamy to od lekkiego ciężaru, około 20 kg, potem idziemy coraz to więcej. Tą najlżejszą beczką rzucam sobie na przykład 5 rzutów, później cięższą, później robię całą serię, więc to jest jakiś na pewnym stopniu rozgrzewka. To ćwiczenie traktuję jako ogólnorozwojowe i bardzo często je robimy, wykonujemy, ponieważ nie kosztuje nas dużo energii, a fajnie jest, rozgrzewa przede wszystkim, rozciąga, daje dynamiki dla całego ciała. No i jak wcześniej też się okazało, jedyne ćwiczenie jakie robiłem i zawsze ono fajnie szło na zawodach, nie? Więc od tego zaczynamy. Te treningi teraz są dość lekkie, ponieważ jeszcze nie mam jakiegoś tam celu, nie znam konkurencji jakie będą na zawodach, więc po prostu trenujemy, żeby zachować jakąś tam odpowiednią kondycję, wytrzymałość, lekką siłę. No dzisiaj ogólnie cały trening zrobimy wspólnie, bo no po prostu wspólnie, nie? No bo nie mamy jakichś ustalonych startów teraz, więc tak naprawdę wszystko będziemy po trochę trenować. Michał będzie nadzorować. Jak zawsze. Zrobimy uchwyt Herkulesa. Tutaj raz czy dwa, zresztą za każdym razem jest rząd. A ludzie się pytali, czy Michał jeszcze żyje. Michał żyje, ma się dobrze. Żyje, Dzisiaj jest wyspany. Tak. Dzisiaj jest wyspany. Wiadomo, Michał też nie może być na każdym odcinku, bo jak ludzie sobie myślą, że jeśli go raz już nie ma, to już nie wiadomo co się z nim stało. Trzeba pamiętać, każdy ma też swoje życie, każdy ma swoje życie prywatne, ma pracę, ma w domu obowiązki w ogóle, więc ja się cieszę, że Michał tyle ile jest, tyle jest. To jest bardzo dla mnie dużo, że mi pomaga. A to, że nie może być za każdym razem, ja to w 100% rozumiem i to trzeba zrozumieć, ponieważ trzeba docenić, że każdy ma swoje własne życie. Tak. Start. Przeszła. Przeszła. I przeszła. Nie, jakbyś szedł w jakiejś opasce na oczach, i oczy zasłonięte, nie? Często ludzie, którzy przyjeżdżali tutaj do mnie, to chyba na workach lepiej sobie radzili niż beczką, bo też beczka większa jest, ma większy objętość tutaj, ja między nogami i uderzali o beton, a wolę beczkami, bo jest ten chwyt, ja tutaj w tym podnoszeniu tu jestem silniejszy, tak samo w belce jestem tu silniejszy, nie? Niż tak o, tak samo sztangę, tu jestem słabszy ten ruch, nie? Wydaje mi się, że to jest podobne tutaj leczenie, nie? Samo w nosku kiedyś robiłem handlami po 40 kg. Tutaj nie wiadomo, nie stałem pionowa jak ściana. Machałem coś tam, ale 40, wiesz, z nosu to sporo, nie? Tak mi się wydaje. Start. Przeszła. Przeszła. Z prądem poszło. No z prądem? Ja myślałem, że bez tego się coś przesunęło. Bardziej beczka pojechała. Tak dawno... Tak jeszcze nigdy tak nie Takie było. doładowanie było. Pierwszy raz tak, z doładowaniem, zobacz. Weź to nagraj, patrz. Tak jeszcze nigdy nie było, że beczka tak daleko uciekła. Dziwisz się? Dziwisz się? Jest moc. Proszę z takim gazem, że... Pełen gaz, jak to mówią. Z turbiny nie było. To jest 4, tak? Czy jeszcze białą? Trzy rzucimy. Tą, a później... Nie, Czerwona, niebieska, dwie czarne i białe. no, może. Tak. Przeszła. Przeszła. O to właśnie chodzi. Ta jest już... Dobra, już. Nie strasz, nie strasz. Nie strasznie. Żebyś w miarę bliżej stał, nie? Bardziej w górę chyba są. A, bo idealnie wyrzucasz. Znaczy idealnie wyrzuciłeś tą niebieską. Ale to tylko... Tam to nie zadziałało. Tam inne siły zadziałały. A na tej się cofnij o taki większy krok, nie? O, tu się wtedy, nie? Bo jak zaś stąd byś cofał, jak tu stały, no to byś był zaraz za blisko, mógłbyś uderzyć, nie? Więc moim zdaniem stąd musiałbyś wyrzucić, nie? Tak, jak to możesz robić do skoku. Tak, no to czyli byś miał doskok, nie? Bo jakbyś miał tutaj, to byś tu miał doskok gdzieś, nie? Mógłbyś uderzyć o blachę, nie? Już. No mógłby. Mógłby, nie? Chyba, że rzuci to powypione, ale to wiesz, jest w ruchu, nie? 2, 1, start. Przeszła. Zahaczyło ten. No.
Przeszła. Przejdzie, dawaj. Ten uderzenie nogi, Pierwsza cię wybiła z rytmu, nie? Ty ten błąd. Ty zahaczyłeś dołem, dosłownie tutaj, patrz. Masz nawet. Ty zahaczyłeś dołem. No i to mnie wybiło, że tą czarną stwierdziłem. No i tą niebieską świetną ten. 1, start. Przeszła. 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 Dawaj. Przeszła. Kuba, chcesz białą? Nie, chcę te 3 złote. Takie było szyjko, nie? Żebyś Kuba tego błędu nie zrobił znowu, nie? Bo to cię wybije z rytmu. Chciałem za szybko trochę. No. Ogólnie te dwie pierwsze, czerwona, niebieska, możesz rzucać prawie z miejsca, bo ona leci daleko do tyłu, nie? A na tamtych dwóch dopiero cofaj. 2, 1, start. Jest, bardzo lekko. Jest. Super, jest, dawaj, dawaj, dawaj. Ale moc. Się ostatnią to jakoś bokiem rzuciłem chyba, co? Tak, byłem do... Stałeś bokiem, no. Nawet jakbyś ją bokiem wziął. Nie dałoby nic. Rzuty skończone, teraz będzie rok. I później przejdziemy do uchwytu Herkulesa. Ja co mogę powiedzieć o tym ćwiczeniu? Dla mnie jest teraz bardzo ważne z tego względu, że nie robiłem dawno ciężkich przysiadów, ponieważ była to operacja kolan. Nie robiłem ciężko kul, ponieważ kula też to jest tutaj wstawanie i wszystko z nóg idzie, z głębokości nóg. Tak samo jog, potężne obciążenia, ale jednocześnie zanikło mi ta stabilizacja tutaj w brzuchu i w biodrach. I ja z jakimkolwiek teraz ciężarem, nawet jak robię lekkie przysiady, nawet teraz zacząłem, czy jakiś tam martwy ciąg, ja czuję, że nie jestem w ogóle tutaj stabilny. Moim zdaniem właśnie front w przysiady, normalne przysiady, ale jak i jog, noszenie tarczy, czy podnoszenie kuli, bardzo mocno tutaj wzmacnia te mięśnie u nas środkowe. Stabilizujące, głębokie, które tak naprawdę u mnie teraz osłabły. I ja dlatego robię te ćwiczenia teraz, żeby to odbudować. Pamiętam, kiedyś potrafiłem nosić po 530 kg na sobie i cały czas fajnie byłem tutaj spięty i byłem silny. Tak samo jak trzymałem sztangę ponad 300 kg na sobie, robiłem przysiady, to fajnie stałem. A teraz już przy 200 ja czuję, że cały jak taka chorągiewka pracuje, więc te ćwiczenia musimy tutaj nadbudować, to wszystko nadgonić, więc dlatego też robimy. Wysokość musimy uregulować, bo... Mateusz jest wyższy i potrzebuje inną wysokość, a Kuba jest niższy. A ja wtedy trę znowu, jak mam na tej samej wysokości. A trochę ciężko się idzie na palcach, także... Dawaj, Kuba, idziesz do końca. Dobrze poszło. Dobre tempo. Dobre poszło. Dobre tempo. Na jednym wdechu wszystko, ty. Na jednym wdechu. Kiedyś nawet za czasów młodości to 20 metrów, tak no, za czasów młodości, teraz już 30 na karku. To robiłem 20 na jednym wdechu. Ja mam za miesiąc 33, co mam powiedzieć? Ty Kuba, ale no właśnie, mam 33 lata teraz. Ja już to po 30. Grubo. 2 miesiące. 3, tak. No ja tu pierwszy raz jak przyjechałem, to tu przecież jeszcze namiot stelażowy był. Nie Jeszcze było było chyba koło. ani kostki w środku, tylko pamiętam kula ta czerwona, co jeszcze teraz jest przecież nieraz na zawodach. Ta kulę to ja pożyczyłem od Kwiatka przed tymi mistrzostwami tam do tego. Do Na amatora. do amatora. I tam miała być 180 i on mi z tego co on powiedział miała być 200 według niego, nie? I ja kurczę to no malutka strasznie, zbita ta kula, no i niby 200, faktycznie ciężko, no bo moja 106 to stawka, a ta miała mieć 200, no przeskok był potężny, ja nie mogłem na początku jej podnieść ani razu. Później jak już byłem na takich obrotach, zacząłem nim powtórzenia machać, chyba 5 razy, no i wrzuciłem na internet gdzieś tam, czy tego organizatora wysłałem polskiego i oni wstawili Mateusz 5 razy 200 kg, nie?
Pojechałem na zawody, 180 ciągnie otchłania, zrobiłem chyba 2 czy 3 ruchy, ona większa była, ja załamany, wiesz, że zawody już przegrane i w ogóle, bo nie mogłem jej włożyć, jest potężna, była oni ciężka. nie doczepili się, że ty przepychałeś Nie, za to sprzęt. był ostatni mój ruch taki, który Coś zrobiłem, bo już nie takiego się miałem wyczepili. siły. Ja się zapałem, miałem ją tu, a nie mogłem jej jeszcze wyżej podnieść. Poprzeczka była wysoko, ale kula objętościowo była wielka. Ja rozumiem. nie mogłem jej już tak wysoko wsadzić, już miałem dość. I zapałem się tu joka, tych poprzeczki i ją w klatę wypchnąłem. Wiem, że tu nie zaliczam, ja wiesz, po angielsku 0 wtedy. I co jest grane, nie? Bez zawody przegrałem, nie? A tam wyszło takie coś, że ja nie musiałem tej konkurencji wychodzić nawet, nie? No bo ty Nie, w sumie punktu, kończyłeś bo już tyle punktów, Tak, żebyś a wygrał ja bez tej załamany, konkurencji. wiesz, za scenę, wiesz, ściągłem te ubrania, się mówię, ja pierniczę, mówię, przez kulę wszystko straciłem, mówię, ile w domu ta kula ważyła, że ja tutaj 180 nie mogę zrobić, nie? To faktycznie ona ważyła 180 naprawdę w domu, bo jej nie zważyłem. Tylko było Nie miałem objętościowo wagi. większe. No ale też tak samo było z handlem, nie? Co się rozkręcał dakiem, nie? Hunter miałem taki sam w domu, a tam dekiel, u mnie dekiel wchodził do środka. No. A tam dekiel wchodził na zewnątrz, zewnątrz, wystawał. się rozkręcił. I popuściła śruba, ja go opierałem kantem tutaj, no i wiesz, 5 zrobiłem 25 sekund, a tam było chyba 8 najlepszy czas, nie? I miałem zarąbiste tempo. I nagle, wiesz, wkładam ten Hunter tak o, nie? Mówię, co jest, kurde, nie? I nie mogę pozycji znaleźć, bo cały czas się rusza. Zrzuciłem go na ziemię, wiesz, patrzę na ten Hunter dalej i mówię, kurde, już nie mogę, że spuchnąć, przecież ja, wiesz, 5 zrobiłem błyskawicznie i nagle nie mogę robić. Znowu go na siebie i znowu zrzuciłem go, czas mi skończył. A potem patrzę, oni go skręcają. A tam są takie zasady, tak samo jak była belka. No szukali trochę. A czy oszukali, wiesz, nie szukali takich sprzęt. Niedopatrzenie po prostu organizatora, że sprzęt jest tak naprawdę wadliwy, nie? No a belka na przykład cały czas w kontakcie. Na amatorach była 150 Jak ja byłem, Nie to mogło się puszczać. 153 i wyciskasz i nie możesz rzucić. No wiem, Musisz tak to opuścić, położyć. żebyś nie puścił ten Rączek. rączek. A ja miałem tak, wyciskam, było tam 153 kg, zrobiłem 5 razy, ale nie miałem więcej czasu, bo ja opuszczając tu, jak dotykałem ziemi, to puszczał zacisk. No. I oni mi to dokręcali, a ja musiałem tak stać. I weź tak stój. A nie możesz się prostować? Nie, musisz mieć cały czas kontakt z belką. A nie, mi się wydaje, że kontakt jest Kuba wtedy, jak ją rzucasz, a wtedy możesz odpocząć. Nie wiem. W każdym bądź Nie, razie nie ja, używam. wiesz, no, ja z moim angielskim No to wiesz. już całkiem, nie? To już, Ale ja byłem, myślę, to że- już tam stałem, wiesz, Tak, już wystraszony, nie? nic już się cieszyłem, że tam doleciałem. Także już moje chuj nie puszczam, nie? Ale wiesz, a oni mi poprawiali te zaciski, a to 60 sekund, to wiesz, to jest No leci kurde, czas, kosztuje, nie? To wiesz, każdy ruch i już jest koniec czasu, nie? Dobra, jedziemy, nie? Trzeba jeszcze brać do roboty. Jeden, start. Dawaj. Mocno w brzuch chyba. Słabe nogi A są. w ogóle te buty są dobre do tego? Dobrze ci chodzi? Tak, ale tu jest wszystko. Tu puszczam. Masz pas w ogóle? Nie. Miał ciężkie, no co mam... No tak, no słuchaj, pierwszy trening, no wiadomo, przecież to nie jest, wiesz, systematyczność, tylko trzeba teraz dojść Ja do za tydzień z tym przelecę sprintem Wiem, i dołożymy. i założę 380 i zrobię tak samo jak dzisiaj. Wiem. Wiesz. Widziałem to nie raz, więc wiem o co chodzi. Co, Kuba, dokładamy? Nie wiem. A ty będziesz szedł wyżej, czy ty? Nie, ja bym nie chcę. Mi wystarczy to, bo... Ja nie chcę, bo zaraz coś... Lepiej nie. A ja co? Oj, głupota. No co dowal, bo wiesz. No to nie, to damy 3,5. Czy nie, czy szkoda iść? Szkoda iść, no to lepiej już Dawaj dawaj. już. Jak coś się stanie, to będzie na ciebie. A wiesz, że z dwoma się lepiej chodzi? Co? No tak Michał mówi. Chyba, że mnie chcecie kurwa załatwić. Nie, to wiesz, ty jesteś w treningu, ty już robiłeś oka. On nie robił, to jest co innego. No i oka robię tak co 2-3 tygodnie, bo teraz co tydzień zmieniam, nie? Jeden, start! Idziemy, Kuba, dawaj. Do końca. Uff. Nie, to ciężkie, powiem szczerze, że to jest dużo 40 kg. Ostatnio było leciutkie, a to już ważyło. Zaczynamy trzecia konkurencja, dzisiaj trzecie ćwiczenie, jak dla nas worek. Będziemy nosić go na, może nie na maksymalny dystans, ale po prostu na dystans. Nie będziemy go rzucać, rzucamy go tylko raz na siebie i z tym workiem będziemy sobie maszerować. Jest to takie jakby zastępstwo tarczy. Tarczy nie mam, bo jest na to pożyczeniu obecnie i czekam na jej powrót. Tutaj zrobimy worek. Kurier już idzie pewnie. 3, 2, 1, start!
Trzymaj, pompuj powietrze cały czas. Zawracaj. Ładnie jest. Zawracaj. Tak na dół. I pompuj i oddech. Dobrze, super. Chodź. No więc, okej. Tak Stasie też miałeś 160, nie? 160, 150, 160, 170. Tylko tam trzeba było podnieść i wrzucić, a tutaj trzeba iść. Ale okej. Szczerze to nie nosiłem nigdy 160. U nas to się chodzi 100, 120 to już maks. Także może być zgniot, ale zobaczymy zaraz. Strasznie jest duży objętościowy. Tak, jest duży, no. Dlatego jak go kładziesz już, to musisz rękę pod spód dać. Bo później tak nie wciśniesz ręki pod spód, jak on będzie leżał. Dobrze, no. Oddychaj. Nawróć. Dawaj, dawaj, Kuba. Przyczepaj. Zawracaj. Oddychaj. Takie tam kurwa na roztrenowaniu. Ja, no, ale mi dupę spił. Ale życiówka zrobiona w grudniu. Ale nisko złapałem trochę, nie? Michał cały czas ręce w kieszeni, żeby mu nie zmarzły dłonie. I zaraz dominator zaatakuje na uchwycie. Mam taki ciężki kurde, okres, że raz chodzę, raz nie chodzę na siłownię, jedynie Mateuszowi pomagam. Nie mogę się jakoś zebrać do siebie, ale wrócę zaraz. A są duże spadki? Nie ma tragedii. Nie ma tragedii. 100 jest na bazie. Nie, 95 wiesz. No to blisko. Ale chciałem trochę zredukować, bo jak nie ćwiczyłem i nie pilnowałem diety, to troszkę przytyłem tam, gdzie nie trzeba i dlatego teraz waga spadła. Zaczynamy uchwyt Herkulesa. Najlżejszy wchodzi na górę i wrzuca krążki. Ja nie wchodzę, bo ja mam Nie mamy drabiny, nie? problemy z wysokością. Więc ja mam teraz najtrudniej, bo rączki są mokre, nie? Żeby nie było, że najgorszy czas. Tak, I czas mi mówisz dość często, nie? Jeszcze nie zaczął robić, a już się tłumaczy, nie? Mam. 5. 15. 20. 25. 30. 35. 39. Strasznie mnie rozciąga, aż bolą mnie bicepsy. Wiem, to jest malutko, bo ja trzymałem minutę, to bez problemu. Ale jak czuję, to wszystko mi się rozciąga, bo teraz spięty jestem po tych poworkach i kurczę, nie, ten, ja... że po 20 sekundach puszczę już. Nie, tak nie dawno ma tego nie robiłem. Teraz ja? Teraz ty, no. Nie wiem tylko, czy nie lepiej byłoby, żeby jeden tam asekurował, żeby trochę przytrzymać. Nie, ale zobacz. Nie zerwie się to? Do uderzenia, no. Nie ma szans. Tak. Tu u niego czas szybciej leci. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. Puszczaj. Jak to się puszcza normalnie? 54, 29. Ja spróbuję jeszcze raz później, bo trochę się rozciągłem. Możemy? No. Start.
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Zostawiam wasz czas. 50. 50. Trochę spaliłem z wyłączeniem. Sekundę można iść zabrać, ale jest 52. Dużo, co? Miałem więcej niż Mateusz, ale pomyliłem się i myślałem, że Kuba miał 49, usłyszałem 50 i puściłem, a później patrzę na stoper, a Kuba miał 54. Niesamowita historia. Mogłem co, trzymać utrzymałbyś więcej. dłużej? Utrzymałbym więcej, ale już drugi raz nie chcę robić, bo czuję, że mi mogą pójść odciski, a mi to niepotrzebne w sumie. Robię to rekreacyjnie, po prostu z chłopakami dla zabawy. Co, polepszasz swój czas teraz, Mati? Chciałbym. Ciągło mnie strasznie, nie? Tak. A jestem przewrażliwiony już na punkcie rozciągań i boleści. No czas taki średni, nie? Twój? Mój. Słaby. No słaby, no jak na ogólnie to słaby. Bo robiłeś więcej, nie? Zresztą wszyscy robiliśmy więcej, nie? To jest też pierwszy raz po długim czasie, nie? Gotowy? Jo, tak. Dawaj, opuszczaj. No jest. Dziesięć. 15. 20. 25. 30. 35. On będzie trzymał na pewno, on zna już nasze wyniki. On ma silny charakter. 40. Dawaj, oddychaj. Trzymaj. Zaraz będziesz nas miał. 45. Jakoś 46 sekund jakoś było. Bo wyłączyłem to Nie, później wiesz co, to bez problemu, nie? A tu mnie rozciąga mocno, pod spodem, wiesz? I tak o 30 sekund, takie tutaj rozciąganie tego, Ja nie robię, tego bo bicepsa, nie? wiesz, mi niepotrzebne, zrobiłem to rekreacyjnie. Dobra, też nie robię. Już dałem się podkusić 2 razy. Koniec, nie? Odebrałem ostatni mój prezent od SBD, kolekcja Momentum, zimowa kolekcja ubrań SBD, co sezon letni czy zimowy produkuje nową kolekcję, więc tutaj nowa koszuleczka, bardzo fajna. Przede wszystkim, co mi się tutaj podoba, materiał. Materiał jest no, niesamowicie dobrej jakości, jakościowo bije te wszystkie pseudo Armani i pseudo Boss. Tutaj mamy sleeves, czyli nakolanniki. Te twardsze teraz z tego materiału. Do przysiadów bardzo dobrze, fajnie pomagają, trzymają te kolana. Kolejna koszulka z logo innym. To jest takie logo, tu mamy takie. A tu już mamy z małym logo. Tutaj ściągacze na łokcie. Nadgarstki. Tutaj mamy akurat miękkie, są twarde. Rzadko używam nadgarstków do przysiadów, czasem jak bardzo mocno mi odgina, to wtedy, nie? Tu mamy sportowe skarpetki, wszystko w takich samych barwach idzie. Tu mamy treningowe skarpetki, skarpety do martwego ciągu, długie pod kolano. No i tutaj czapka na jesienno-zimowe wieczory albo dnie. Dobra, tak wszystko wygląda ostatecznie. Przebrałem się, nadgarstki, opaski na łokcie, koszulka, najnowszy model, najtwardsze, nakolanniki, no i skarpetki oczywiście. Więc bardzo dziękuję za stałą współpracę, za stałe dostawy. Sprzęt na pewno się przyda, w kolejnym treningu na 100% go użyję. Bardzo szybko, ekstremalnie szybko poszło, jak nigdy. No, powiem szczerze. Wiadomo, ja przyszedłem sam na trening i poganiałem was.
Szło to sprawnie, naprawdę sprawnie. Tak, 4 konkurencje. Nawet z pogodą się strzeliliśmy, co? Tak, padało od rana, pogoda akurat na trening się nam polepszyła, nieco przestało padać oczywiście, słońce nie wyszło, ale fajnie udało się wykonać trening. To co zamierzałem, to zrobiłem, więc ja tam jestem zadowolony. Tutaj nie chodzi o jakiś nacisk dużych ciężarów dla mnie. Robimy teraz po prostu rekreacyjne treningi, aby cały czas być w treningu. No, rozbudowujemy przysiad, rozbudowujemy martwy ciąg. Tutaj głównie teraz chodzi mi o to, żeby jeszcze robić kulę. Dzisiaj kul niestety nie mogliśmy zrobić, bo mokre. Następnym razem może się uda nam zrobić, a jak nie, to już będziemy pod dachem gdzieś na drugi raz kombinować, żeby było, no po prostu musimy to wykonywać, te ćwiczenia. No i chodzenie z workiem dla mnie priorytet, żeby cały ten mięsień tutaj wzmacniać. Kondycję przede wszystkim i pośladki, i nogi. No i czekamy na konkurencję do Arnold Classic na ten moment i tam się będziemy szykować. Co jeszcze chciałem dodać, prawdopodobnie w grudniu pojadę na zawody, to nie są zawody, do Włoch, pojadę na bicie rekordu Guinnessa w przeciąganiu ciężarówki 25 ton na 20 metrów, tam będzie z tego co usłyszałem, więc jakiś jeden trening będę chciał sobie w domu zrobić przeciągania, żeby troszkę odświeżyć i tam pojadę, spróbować swoich sił. Na początku się nie zgodziłem, po prostu chciałem już odpoczywać, ale później mówię, przecież cały czas byłem w tym jednak gazie treningowym, jeszcze na tych zawodach, teraz w Teksasie w miarę to przeciąganie poszło dobrze, więc czemu nie, po prostu. Być może jeszcze w grudniu albo w styczniu do Brazylii na zawody telewizyjne, ale to się jeszcze okaże. Tak czy inaczej na Arnold Classic konkurencję czekamy, miejmy nadzieję, że podadzą je grudzień, w połowie grudnia, tak jak zawsze, może styczeń i wtedy już w konkretnym celu będziemy trenować, nie? Tak, dokładnie. No bo ty Kuba starty na wiosnę, nie? Nie planuję, zobaczymy. Na razie trenuję rekreacyjnie, cieszę się, że teraz się udało w końcu zgrać, że regularnie tu przyjeżdżam. A starty tam się jakieś pojawią. W kraju to startów nie brakuje, ale zobaczymy jaki będzie plan na No przyszłość. fajnie teraz to, że możemy te treningi razem robić, bo ja tak nie naciskam teraz na specyficznie, wiesz, nie mam specyficznego planu i tam nie trzymam się pewnych rzeczy, tylko mogę się dostosować do Ciebie też i fajnie, zawsze razem się inaczej trenuje, jest raźniej, jest lepiej, jak ktoś jeszcze obok Ciebie dźwiga i nie chodzi już mi o rywalizację, tylko po prostu o samo bycie jakiejś obok osoby, która jakby Cię wspiera, jednocześnie robi to samo i widzisz po prostu, nie. No, w grudniu wtedy już pewnie się to rozjedzie, bo będziesz miał jakieś tam określone konkurencje, ale no mi dużo też sam przyjazd tu daje motywacji na cały tydzień, także będziemy działać na ten marzec. A Ty kurde, kiedy formę robisz? Od nowego roku. Nowy rok, Powoli praca, Czekamy na nowego Michała. powoli praca, więc spoko, będzie dobrze. Bo z wagi spadło. Spadną z wagi, ale nie jest źle, nie ma tragedii. Wejdziemy na dietę kebab i... Tak, zaraz wejdziemy na kebab, codziennie 3-4 kebaby. No, są takie plany jeszcze, chciałem dodać, może już wyprzedzę, trochę pójdę w przyszłość. Planujemy nagrać odcinek z kebabem. Challenge kebabowy. Kto będzie zje? Kto będzie zje kebaba, bo Michała rodzice, głównie Michał też mają restaurant, bar z kebabem. Więc potrzebujemy kilku zawodników. Kuba już... No ja cały czas jestem w przygotowaniu, bo 10 lat. Umowa już jest. W końcu trzeba Momencie podjąć tą wpisaliśmy, rywalizację. weźmiemy jeszcze jakichś dwóch słabszych, co mnie jedzą, żebym ja mógł być chociaż tam, wiesz, trzeci, a nie ostatni. No, zobaczymy, może zjesz więcej niż... No to na ilość czy na czas? No nie wiem. Pójdziemy na ilość chyba raczej. Na ilość ty zjesz mało. Na czas to nie takie jedzenie, to wiesz. Na czas ty jesz wolno, właśnie, bo ty wolno jesz. Pomyślimy jeszcze, tak czy siak, nie? Zrobimy na pewno tak, że Mateusz miał dobre miejsce. Cała rozgrywka, najpierw na czas, później na ilość, Tak. No. tabela. Ale to w niedalekiej przyszłości. No, dobra, to tyle na tyle w dzisiejszym odcinku. Czekajcie oczywiście na więcej. Tak jak wcześniej wspominałem, poprawiamy się, nadrabiamy zaległości, pracujemy nad tym YouTube'em Wracamy do formy. i wracamy do formy. Ze wszystkim wracamy, będzie coraz lepiej, więc oglądajcie, komentujcie, subskrybujcie kanał, przede wszystkim subskrybujcie, bo to jest nam najbardziej potrzebne. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiamy. Cześć. Cześć.